Patrzcie, jaka piękna oliwka jest tutaj w hotelu. Ojej, jak ja się nie mogę doczekać. Wracam na święta do Tajlandii. Rodzice przylatują, wszyscy będziemy mieli zarąbistą polską wigilię. Także naprawdę świetnie. A później pasterkę w Candies Bar. Także jak ktoś będzie na Phuket, to wbijajcie na Rawai. Będzie na pewno wesoło. Ja właśnie ogarniam ostatnie rzeczy z taksówką, bo coś nie chce mi przyjść kod. I ruszam na zwiedzanie Maputo. Na początku zacznę oczywiście od pięknej plaży, od targu rybnego, który poleca każdy, żeby zobaczyć. No i później tak z miejsca na miejsce, żeby wam pokazać, jak ładne, może ładne, nie wiem czy ładne, ale ciekawe. Jest to miasto, w którym żyje prawie 2 miliony ludzi, które jest stolicą Mozambiku. Powrót po mikrofon, bo tak wieje, że po prostu nic bym nie nagrał. W ogóle wczoraj jak taksówkarz mi chciał zrobić szok. Ja mu powiedziałem, że jadę do Radissona, on mówi, dobra, to 500 masz zapłacić tej lokalnej waluty. Ja mówię, 500? To się dużo wydaje. Dzisiaj sprawdziłem, 50 randów, tych, które miałem ze Swatini, to jest w sumie 150. Ja mu powiedziałem, 500? Przecież to jest tylko 6 km. Mówi, dobra, to 400. Ja mówię, nie, mogę ci dać 50 randów jak chcesz. Dobra, jedźmy. Z 500 szedł nagle na 150. To dobry przeskok, nieźle mnie chciał załatwić. Biorę mikrofon i ruszam. Bo ja mam tak, wieje, że łeb urywa. Ale mi się trafiło. Mam nadzieję, że chociaż mikrofon troszkę stłumi ten wiatr, że nie będzie aż tak źle. Jest po prostu tak super dzisiaj. Ja w ogóle mieszkam na jakiejś dobrej dzielnicy, widzę. Same ładne budynki tutaj dookoła są. Samochody też. W sumie. Będę musiał później pojechać, wam jeszcze pokazać tą drugą stronę właśnie centrum. Jak wygląda. O, tu znowu łapią. No tutaj policja to dobre sianko musi zarabiać. Co kawałek są i zatrzymują. Właśnie widziałem coś ciekawego na skrzyżowaniu. Zapaliło się czerwone światło. Gościu z boku, który siedział, no taki starszy, torebeczka i tak dalej, gwizdnął. Nagle z dwóch stron dzieciaki się bez butów, brudne oczywiście, zbiegły i zaczęły żebrać między autami. Jak to jest doskonale pokazane, jak ten cały proceder wygląda. Że tak naprawdę, jak wy myślicie, że pomagacie dziecku, które nie ma pieniędzy, jest brudne, źle ubrane i tak dalej, to pamiętajcie, że zawsze za tymi dziećmi stoi ktoś inny, który wie po prostu, jak na nich zarobić grube pieniądze. Tak to wygląda. Wejście na plażę i niezła imprezka. No, plaże tu są bardzo słabe, nie ma co gadać. A to jest jakaś pierwsza, zobaczymy jak będzie dalej. Szedłem do miejsca, gdzie pełno takich bud jest. Przebyłem z kontenerów na jakieś jedzonko. Tutaj kawałek dalej jakiś targ się zaczyna. I zaraz będzie właśnie Fish Market. Tam gdzie zmierzam. Patrzcie jak sobie pani idzie z lodówką taką przenośną, taką plażową na głowie. Jakby nigdy nic. Dobra, podziwiam naprawdę te kobiety, jak one noszą różne rzeczy na tych głowach. Fajny klimacik tu jest. Wszędzie ludzie na plaży, pikniki sobie robią, jakieś rodzinne spotkania. Dzisiaj niedziela, to wojna. Wolne mają, to tak robią. O, lipa, lipa. Jestem tutaj, ale nic się tu za bardzo nie dzieje. Trzeba zmienić plan. Muszę znaleźć taksówę jakąś. No, teraz dużo lepiej. Trochę ludzi jest. Bacardi leją, drinki robią. Fajnie, fajnie. Fajny klimacik. Kurde, teraz zobaczyłem, że dziewczyna na żywo gra. Nawet nie wiedziałem. Dobre. Fajne miejsce, naprawdę fajne. I to hasło. Bardzo przyjemnie tam się działo, ale zjadłem, jedna koronka wypita i wracam, bo mam jutro swoje obowiązki. 6:30 trzeba wstać, nagrać dla was odcinek z Maputo, pokazać wam co tutaj jest, a następnie jechać do Punta de Oro, kolejnej miejscowości, którą chcę zobaczyć tutaj.
muszę pojechać aż na sam dół przy samym RPA. Siema, kolejny dzień. Żegnam się z tym pięknym widokiem, który miałem tutaj z pokoju. Zbieram się właśnie, idę wam pokazać, jak wygląda miasto, a następnie muszę znaleźć busa jakiegoś lokalnego i pojechać do Punta do Oro, czyli miejscowości, która znajduje się koło RPA, tak jak mówiłem wczoraj. Jest to miejsce, które na pewno bardzo warto zobaczyć. Jest to takie turystyczne miejsce i rozrywkowe. Czy będzie jakaś rozrywka, tego nie wiem. Mam tam zarezerwowaną noc w namiocie. Namiot był najtańszy, za 200 zł. No, ale będzie jak będzie. Ważne, że tam szybko dojechać. W hotelu pytałem się, gdzie najszybciej znaleźć busa, to powiedzieli mi, nie wiem, czy taksówkę załatwimy. $150. A ja tam dojadę pewnie za jakieś 10 zł. No, także lekka różnica jest. Jak sobie sami ogarniacie, a jak hotel wam pomaga. Wiecie, co było śmieszne tutaj w tym hotelu? Wiecie, to jest naprawdę najlepszy hotel chyba tutaj w mieście. Z tego co wiem. Wszyscy tak elegancko pobierani, garnitury i tak dalej. A ja... cyk. Na lumpa podróżnika. I o to chodzi. Chciałbym powiedzieć, o to chodzi w podróżach, że nie rzucać się w oczy. No ale tutaj na pewno się rzucałem. Bo byłem trochę inny od nich. Ale co z tego? Szybko trzeba dorwać taksówkę. I pierwszy punkt. Hello. Mercado Central, czyli główny targ, jest stamtąd już wszystko po kolei. Zobaczyć i też niedaleko już na dworzec. Nie no, koło hotelu to tych przesadzają. 6 km, oni mimo, że oni chcą 30 zł. No bez przesady. Muszę iść odejść trochę od hotelu i znaleźć inną taksę, bo tak to będzie miazga cenami. No i tu złapałem w riksze. Za 15 zł, a nie 50. Wchodzę do Mercado Central, to jest budynek, miejsce, które bardzo warto zobaczyć. No, thank you. Z 1901 roku. Już chcą wymieniać pieniądze, ale ja nie potrzebuję. Wymieniłem wczoraj w hotelu i sprawdziłem kurs, to wymienili mi naprawdę bardzo dobrze. Co tu ciekawego można dostać? Dużo fajnych. Hello, how are you? Oh, thank you. Dużo jedzenia, jakichś pamiątek pewnie. O, rybki są. Wczoraj ten taksy byłem z rybami, to totalna porażka, ale to chyba dlatego, że to była akurat niedziela. Niedziela już było dość późno. To może też dlatego. Hello. God. Właśnie na pamiątki jakieś. No to właśnie też było. Hello. Było napisane, że można dostać dużo ciekawych rzeczy, takiego rzemiosła właśnie. Jak ja miał miejsca w plecakach, to ja sobie kupował takie rzeczy, żeby było na pamiątkę, bo niektóre rzeczy są naprawdę bardzo piękne. Fajnie by to wyglądało gdzieś na meblach, no ale jak się ma tylko plecak, to niestety nie ma za dużo możliwości. Wszystko spoko, ale jeszcze chyba za wcześnie rano albo za późno. Taki spokój tutaj trochę jest. Nie jak na typowych jakichś takich na przykład azjatyckich targach, gdzie jest tyle ludzi, że po prostu ciężko się przepchać. A to jak na główny rynek w tym mieście, główny taki targ, to spokojnie. Ale dobrze było zobaczyć. Idę dalej. Cały czas próbują mnie przekręcać na kasę. Tak. 2 razy dzisiaj taksówka. Wyszło, że zamiast 50 zapłaciłem 13 w sumie, jak to później policzyłem. Pierwszy dzień to samo, drugi dzień wczoraj też coś tam chcieli. Teraz na kartę SIM chcieli na początku za 2 giga 900, później wyszło, że dobra, to 500, a kupiłem za 300. Czyli naprawdę, no przesadzają. No ale cóż, jestem turystą, jeszcze białym turystą, to muszę się z tym liczyć, że
Będą próbowali mnie oszukać na każdym kroku. Patrzcie, koładna uliczka. Ładnie budynki pomalowane. Ja mam, że tutaj w mieście się czuję w miarę bezpiecznie. Mało kto tam zwraca w ogóle na mnie uwagę. No wiadomo, no, też widzą, bo idę z plecakiem. Widać, że jestem turystą, no nie ma co gadać. Ale nie ma tak źle wcale. Jak pisali na internecie, że jest w miarę bezpiecznie, to tak się wydaje też. Znaczy, tu możecie zobaczyć flagę Mozambiku. Jest kałasznikow tam, jest książka, jest gwiazda. Jest jeszcze, jak to się nazywa, ten przyrząd, co używają właśnie kopania ziemi. Motyka? Chyba tak. To jest właśnie jedyny kraj na świecie, gdzie jest kałasznikow na fladze. Na herbach 3 krajów jest, ale na fladze tylko jedyny właśnie Mozambik. Patrzcie, jaki budynek banku. Nieźle wygląda. Idę teraz zobaczyć do kolejnego miejsca, które też warto zobaczyć, czyli forteca. To jest niedaleko portu. Ja mam, że ładnie wygląda to miasto, nie ma co. No wiadomo, jest też brudno, no bo są śmieci, no ale to tutaj w Afryce jest chyba normalne, że są śmieci, bo oni wszystkie śmieci wyrzucają z auta na ziemię, czy gdziekolwiek skończą, to wyrzucają. Jak to wygląda? No i tak wygląda w środku. Jaka mała robata. Tutaj takie czegoś to jeszcze nie widziałem. A nie, to chyba... No. Co można było usiąść? Są takie większe, takie Fordy jak właśnie teraz, jak wygląda. O, dookoła też takie małe armaty. Tak zaczął wyglądać w XIX wieku. Wcześniej podobno miał inną konstrukcję, inaczej trochę wyglądał. Ja, przepraszam, nie XIX, początek XX. Jest to taki największy zabytek tego miasta. Małe armaty. Za naboje. I tak wygląda z góry. Ale tutaj po drugiej stronie targ. No, ja to w ogóle chyba stąd muszę odjeżdżać. Tak mi się wydaje. Ale to dopiero jeszcze za jakiś czas. Jeszcze muszę zobaczyć parę miejsc fajnych tutaj. Jak mówiłem w pierwszym odcinku, no nie wiem, czy każdy oglądał, ale wolę to powtórzyć. Jeśli nie widzicie, to sprawdźcie. Ciekawa przygoda była. Tutaj mówi się po portugalsku, ponieważ była to kiedyś kolonia portugalska. Jak jechałem tutaj, miałem lekkie obawy, bo parę osób mówiło mi, że będę miał ciężko się dogadać po angielsku, że mało kto dogada po angielsku. Nawet chłopak, którego spotkaliśmy w hostelu, mówił mi, że stąd jest i że jak nie gadam po portugalsku, to będę miał duże kłopoty, że się dogadać. Nie mam ani trochę. Kurde, no powiem wam, że jestem zaskoczony, bo w sumie do każdego, do kogo na razie zagadałem, to coś po angielsku dawał rady. Nie było żadnego problemu. Zobaczyć jeszcze teraz 2 ważne budynki, żelazny dom, katedrę. Zaraz wam coś opowiem ciekawego o tych miejscach. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że tu kobiety noszą wszystko na głowie, co się tylko da? Właśnie zaraz miałem starszą panią, która niosła skrzynkę z butelkami, z Coca-Colą i na tym miała jeszcze zgrzewkę z małymi kolami. Tu nieraz to w rękach, bo było ciężko unieść komuś dłużej.
Ona to niosła na głowę. Bez trzymanki. Tak sobie szła po prostu. Żelazny dom. Ta sama konstrukcja, ten sam projektant, co zrobił wieżę Eiffla. Budynek ma ciekawą historię. Nie wiem, że został zaprojektowany właśnie przez tego samego gościa, co zrobił wieżę Eiffla. Dodatkowo on został zbudowany w Belgii, nie tutaj. A później został po prostu kupiony przez rząd portugalski i przewieziony tutaj właśnie do Maputo. I tu go znowu postawili. A stoi tutaj dokładnie od 1892 roku. A co jest najlepsze? Że tak naprawdę ten budynek nigdy nie został zamieszkany. Były tu różne rzeczy, jak muzea, szkoła, jakieś instytucje państwowe. A teraz jest po prostu udostępniony dla ludzi, że mogą go zwiedzić, żeby zobaczyć, jak można zbudować dom z żelaza. A z racji tego, że to jest turystyczne miejsce, tego domu można wszędzie kupić coś. No i kupiłbym z chęcią, nie, że nie, żeby mieć pamiątkę z Afryki, ale nie mam gdzie tego wsadzić. Trzeba było 100 zapłacić za wejście, 100 to jest jakieś 7 zł. Mogę sobie zwiedzać. Thank you. Zobaczcie. Wszystko z blachy. Ciekawe, czy to się nie nagrzewało. Jak to jest cały czas tak gorąco. Powiem wam, że to jest pierwszy dom z blachy chyba, który w życiu widzę. Wiadomo, no, ludzie sobie tam przerabiają jakieś kontenery na domy i tak dalej. Ale całkowicie, żeby wszystkie ściany jako blacha była. No, coś interesującego. Nie wiem. Ja to chyba nie chcę mieszkać w domu z blachy. Takie... A, tutaj może są portrety, obrazy i tak dalej. Dziwna sprawa. W ogóle jest tak gorąco, ja chodzę wszędzie z plecakiem dzisiaj. Bo już się nie opłacało do hotelu wracać, bo za daleko mam ten hotel, żeby wracać z centrum z powrotem, brać plecak i jechać dalej. Stwierdziłem, że co, pochodzę z 2 godzinki z plecakiem. Nic mi się nie stanie. Wiecie, dodatkowy trening. I tak robiłem dzisiaj rano siłownię, ale dodatkowy trening przed wyprawą na Kilimandżaro. Tam będę dużo chodził. No ale jest tak gorąco. Cały plec już mam po prostu takie, że mogę wykręcić koszulkę. Wiecie, co też zauważyłem? Że jest tutaj dość dużo policji na różnych rogach i tak dalej. Stoją po 2, 3 z karabinami. Centrum kultury. Że może też dlatego taki spokój tu jest. No i ostatni punkcik, który wam pokażę. Katedra. 61 metrów. Z 1944 roku. Pięknie wygląda, nie ma co. Dobrze zachowana. I don't need nothing, thank you so much. I'm full. Thank you so much. Thank you, my friend, really. No do katedry już nie będę wchodził, bo nie wiem, czy jest otwarta. Muszę iść dalej. Muszę w sumie już spadać i szukać busa. Tutaj w ogóle, żeby wam jeszcze powiedzieć, gdzie ja jestem w ogóle. To tutaj jest właśnie Plac Niepodległości. Niepodległość zdobyli od Portugalii w 1975 roku. W Mozambiku żyją 32 miliony ludzi. Znaczy to są informacje z któregoś tam roku. Teraz już pewnie trochę więcej. Kraj jest 2,5 razy większy od Polski. Tak jak wam mówiłem, dzisiaj jadę na dół przy samej granicy z RPA. Ale jeszcze, żebyście wiedzieli o tym, że ten kraj graniczy z Malawi, z Swazi, z Tanzanią, Zambią i Zimbabwe. I RPA oczywiście. Plecy to już mam tak mokre, żeby brzydko nie powiedzieć, ale pot to mi już po dupie spływa normalnie.
mogę się doczekać, aż ściągnę plecak. Będzie z tym plecakiem w temperaturze 33 stopni. To jest taki średni pomysł. Średnio bym powiedział, że to było mądre. No ale na pewno bardziej mądrzejsze niż to, jakbym miał teraz wracać do hotelu, brać plecak i znowu tutaj wracać, bo tu niedaleko 5 minut stąd właśnie odjeżdża mój autobus, mój bus, w sumie lokalny bus, którym pojadę do Punta do Oro. Także to był totalny bezsens tracić tyle czasu. Fajnie było tu wszystko zobaczyć. Ładne miasto, nie ma co gadać. Warto odwiedzić, ale są dużo ładniejsze miejsca w Mozambiku. Także jak ktoś z Was będzie się tu wybierał, jedna nocka wystarczy, zobaczyć wszystko i jechać dalej. Ja spałem 2 noce ze względu na to, że musiałem troszkę odpocząć. Dobra, teraz największa misja. Mam nadzieję, że największa misja dzisiejszego dnia, czyli znaleźć busa, który mnie zawiezie bezpośrednio do tej miejscowości. Ale dużo tu widać właśnie ludzi, którzy samochody mają na parkingach. Pewnie za dobre pieniądze to robią i zawsze mają zarobek jakiś. Ciężko się jedzie. 19 osób w busie, jest taki ścisk, że szok. Gorąco. Taki busik. Bagaże były na górze. 19 osób w środku. Przez 2 godziny siedziałem tak. Ściśnięty przy drzwiach. Jazga była, naprawdę. O. Nie wyobrażam sobie, że całe bagaże musiały być na dole, a nie dawaliby ich na górę. Chociaż już raz tak jechałem z bagażami. Ale i tak, no, przy takiej temperaturze i takim ścisku to jest miazga. O, spicy, susiki. To jest jakieś centrum jest tego miasteczka. Jakiś targ. O, ja muszę jeszcze do swojego hotelu dojść kawałek. Ale niedaleko, jakieś 300 metrów mam. A później, co? Później muszę iść. Znaczy zostawię sobie, wezmę mój namiot, który mam. Zostawię rzeczy. Szybki prysznic, bo jestem po prostu tak mokry, że szok. I idę zwiedzać. Wziąłem sobie specjalnie hotel, który jest jak najbliżej oceanu. No, tutaj się dużo dzieje. Są co kawałek jakieś knajpki, bary. Ciekawe, że zastanawiam się, co tu się wieczorem będzie działo. Czy teraz to w ogóle już taki sezon jest, żeby tu było dużo ludzi, bo tak naprawdę teraz jest sezon deszczowy. Sami widzicie. Dobra, stwierdziłem, że jeszcze zjem coś po drodze. Fajną taką restaurację zobaczyłem. No, biali turyści są. Tutaj właśnie do tej miejscowości przyjeżdża dużo osób z RPA też. Fajna miejscówka. Klimacik, na górze jeszcze coś tam jest. Ciekawe, czy tu też jest jakiś hostel. Ja stosunkowo dałem dużo tutaj za hotel, bo dałem coś koło 200 zł za namiot. Zaraz za chwilę się przekonam. Piotrek mi powiedział, że trochę popełniłem błąd, bo mogłem po prostu tu przyjechać i szukać czegoś na miejscu, że podobno można dużo taniej znaleźć, także jak ktoś z Was będzie jechał, to po prostu żebyście wiedzieli, że tak można zrobić. Wiecie właśnie, że dużo białych turystów tutaj. Wiecie, to jest bardzo popularne takie turystyczne miejsce. Dlatego muszę od razu znaleźć jakąś najlepszą miejscówkę, gdzie tu będzie coś się wieczorem działo, ale to pewnie już zobaczycie w kolejnym odcinku, jak będę nagrywał właśnie z tej miejscowości, czyli Punta do Oro. Ale się cieszę, że tu przyjechałem, bo czuję taki fajny klimacik tego miejsca. Dobra, w miarę szybko ogarnąłem plecak. Tutaj od razu jedzie mój bus do Punta de Oro. Co do domu, to wiadomo, zależy, w którą dzielnicę sobie wejdziecie, co chcecie zobaczyć. Są lepsze, są gorsze, ale ogólnie jest spoko. No naprawdę, powiem Wam, że jeszcze dzisiaj przez cały dzień, no, nie licząc to, że mnie chcieli oszukać oczywiście, już 3 razy dzisiaj, no ale jak zębego turysty to normalka. O, pan se tutaj robił coś robił, nie będę komentował. No to oprócz tego to naprawdę ludzie nie zaczepiają. No chyba, że coś chcą sprzedać albo coś, jakąś pamiątkę, no ale to wiadomo, widzą turystę, to chcą sprzedać coś. Wiecie, za co lubię już to miejsce? Za to, że dostałem kotlecika, dobrego z kurczaka i kawę Saga Fred. Uwielbiam. Dobra, obiadek zjedzony. Pyszne były kotleciki. Wiadomo, nie tak pyszne jak u mamy, ale też były dobre. Punta. Tam na dół idzie się już w stronę plaży i w stronę chyba wszystkiego, co się w ogóle tutaj dzieje. Wow, ale fajny resort tam jest na górze. Tam
Nieźle to wygląda. A ja idę do swojego teraz. Gdzieś tutaj niedaleko jest. Wiecie co? Odniosę się teraz do paru osób, które mówią mi, jak podróżnik powinien spać i gdzie. Że byłem teraz w fajnym hotelu. Co to za podróże? Powinienem spać chyba na śmietniku, bo tak jest najlepiej, albo nie wiem, w hostelu za 5 zł, tak jak inni, bo tak powinni. Główna prawda. Śpię, gdzie mi się podoba i na co mnie stać. Po miesiącu w namiocie powiedziałem, że pójdę sobie do najlepszego hotelu w mieście, żeby odpocząć. I nie rozumiem ludzi, którzy myślą, że będą mi mówili, jak ja mam podróżować, jak mam spać, co mam robić. Wiecie, ja bardzo się cieszę, że oglądacie moje vlogi. Bardzo, naprawdę to doceniam, bo cieszę się, spełniam się w tym, co robię. Dzięki temu, że ludzie oglądają te vlogi. Oglądają oczywiście też reklamy, wspierają mnie. Ale niektórzy chyba zapomnieli to, że ja podróżuję, ja to robię, ja jestem 8 miesięcy w roku w podróży i nie wyobrażam sobie 8 miesięcy spać w hostelach, bo ktoś by tak chciał. To tak nie działa. W życiu ważny jest balans. Śpi się trochę w hostelach, a później idzie się do dobrego hotelu, żeby odpocząć. Dobra, doszedłem do mojego hotelu, ale nie wiem, gdzie jest wejście. Może tam dalej. Czy hotel to za dużo powiedziane, mam po prostu namiot. Ale taki lepszy namiot. Namiot z łóżkiem w środku. Taki ogromny namiot po prostu. 4x4 trzeba mieć. Piasek wszędzie. Kurde, nie wiem, czy dobrze idę w ogóle. Tam było... Aha. Teraz wyszedłem za daleko. Bo tutaj już widzę, że już kukurydza rośnie. Dobra, muszę wracać. Tutaj dokładnie za tym murem jest mój namiot. Ale nie wiem, jak tam wejść. O! Fajnie, fajnie. Już wam pokażę tutaj, jak wygląda. Muszę znaleźć recepcję. O, tu jest recepcja. Taka restauracja tu jest. Całkiem spoko. No i to są normalne ceny. Patrzcie, śniadanko kosztuje jakieś 10 zł. No i zabieram was do dżungli. Tutaj jest mój namiot pierwszy. Mówiłem wam, że to będzie specjalny namiot. Nie taki zwykły. Czekajcie, pokażę wam w ogóle, jak tu jest fajnie zrobione. Tanimi pieniędzmi. Namiociki postawione, żeby fajnie wyglądało. Wszędzie pełno zieleni. Co jest niesamowite dla mnie. Uwielbiam po prostu. I się czujecie, jakbyście w dżungli byli. Dobra, idę wam pokazać, jak wygląda mój glamping w sumie. To nie camping, tylko glamping. Dobra, aż tego to się aż tak nie spodziewałem. Wiedziałem, że będzie fajnie, ale nie aż tak. Znakomicie. W środku jest jakieś 2 miliony stopni. Już jestem cały mokry, jak tutaj odszedłem. Ale spoko, jest wiatraczek. Wieczorem powinno być dobrze. Dlaczego trzeba brać ze sobą wszędzie kłódkę, taką malutką? Bo nigdy nie wiadomo, kiedy wam się przyda. A ja na przykład teraz muszę zapiąć namiot. Pozostawiam swoje wszystkie rzeczy. O, paszport? Kurde, nie zostawiłem paszportu. No, ale będę mógł zamknąć. To najważniejsze. Ej, właśnie się kapnąłem, że nie mam powerbanka. Miałem go tutaj w kieszonce i nie mam. Musieli mi go chyba na busie, jak byłem. Ja byłem w busie, na tym był plecak, oni tam pakowali i on musiał gościu wyciągnąć. Całe szczęście laptop i dron jest. Całe szczęście. I widzę, że mikrofony też są, czyli po prostu ktoś musiałby otworzyć kieszonkę i go wyciągnąć. Masakra. Masakra. Tu jeden z lepszych powerbanków, jakie miałem. Miałem dobrze. Ale to jest fajne. Bardzo mi się podoba.
no, już pytałem się właściciela, no, że mi to wytłumaczył po prostu gdzie iść, co robić i tak dalej, to mi mniej więcej powiedział. Także myślę, że będzie fajnie, będzie ciekawe. Bardzo dużo tutaj jest szkół nurkowych. Mówi mi, tutaj masz nurkowanie, 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 nurkowanie. Po to ludzie tu przyjeżdżają, bo to jest jedna z najładniejszych raf koralowych na świecie. Podobno. Ciężko mi to ocenić, ale podobno tak jest. Ja raczej nurkować nie będę, bo... No może nie, raczej nie. Raczej nie, bo... Chociaż może. Nie wiem, poglądam najpierw filmiki, jak wyglądają te rafy. Bo ja już nurkowałem w paru ładnych miejscach. Jak mam wydać pieniądze i to nie małe, to chciałbym mi naprawdę coś fajnego. Teraz pokażę. No, i tłumaczył mi, jak tam wszystko działa. Wiecie, jak tutaj jest na zaufanie. Mówi tak, tutaj masz napoje, tutaj masz to. Bierzesz sobie, wpisujesz, że wziąłeś, zostawiasz pieniądze. I tyle. No, to fajnie. Bardzo miło. No, to było na tyle dzisiaj. Zapraszam na kolejny odcinek z pięknego Punta de Oro. Punta de Oro, dokładnie. Także oglądajcie kolejny. Nie wiem, czy jutro, czy pojutrze. To się okaże. Pewnie pojutrze, pewnie dopiero w czwartek. Jeśli widzicie go we wtorek, to pewnie dopiero w czwartek. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i pamiętajcie, że jeśli chcecie mnie wspierać, chcecie mi pomóc w drodze do 1 000 000 subskrypcji, wciśnijcie przycisk subskrybuję, bądźcie ze mną. Pozdro, dzięki wielkie. Hey, where have you been? I've been looking for you now and then. Someone just like you, who can make me feel the way you do. 'Cause if I'm the ocean, you're the rain. We only need each other, baby, you know we're the same.